Tak jak widzieliście, kupiłem te trzy. Dzisiaj zacznę od tego, bo dla mnie to jest najprostsze rozwiązanie. Najszybciej to zrobię, więc też najszybciej wy dostaniecie jakąś informację. Tymi dwoma zajmę się niedługo. Ten podobno nie działa. Ten działa, jak widać. Wskazówki ciągnie, ale datownik nie da się go przestawić. Więc tymi zajmę się później. Też wrzucę. Chociaż mam jeszcze inne filmiki, które też muszę powrzucać, więc no, będą się pojawiać, kiedy będą się pojawiać. Ale nawet jak mi się nie uda tego zrobić lub tego, to też to wrzucę do momentu, do którego po prostu do którego będę robił, nie? Cena? Myślę, że Omega w tym stanie to nawet nie działająca to też jest kilkaset złotych. Po zrobieniu, tak jak mówiłem, to są duże pieniądze. Zresztą, tak jak widzieliście, za tą bulowę, za tą bulowę już miałem ofertę tyle, ile zadałem za wszystkie. Więc zapraszam do oglądania. Co to jest? To jest Citizen. 21 kamieni. 7 Eagle. Tak jak mówiłem, Eagle 7 Eagle, nieważne. To już nie robi jakiejś tam różnicy. Jest troszkę tego. Mi się najbardziej podobają te co ja właśnie sobie tak zbieram. Mam jeszcze takie dwie kolorystyki. Mam jeszcze gdzieś zieloną. I jeszcze mam tam jeszcze ze 2 albo 3 takie do roboty, nie? Z białą tarczą nie miałem, bardzo fajnie wygląda. Cena ich tak różnie waha się od 500 do 1200 powiedzmy, nie? Ale tak, no tutaj szkiełko milimetr półtora grubości, więc takie szkiełko kosztuje 20 parę złotych. Nawet szafir to chyba z 50 zł kosztuje, max. To jest kwarc, to są automaty. No ale to podchodzi tak jakby pod jedną tam powiedzmy serię. To jest CQ, czyli kwarcowy. One są troszkę cieńsze. Dla niektórych to jest mały zegarek, ale bo tutaj jest gdzieś 36-37 mm. Dla mnie to jest po prostu idealny, bo duże zegarki nie są fajne. Duże zegarki źle wyglądają, więc takie jest moje zdanie. No, tutaj jest ciemna granatowa tarcza, tu jest srebrna. Co jest w nich takiego fajnego? Że to już jest zegarek vintage. Stalowa koperta, fajne bransoletki, wygodne bardzo. Zegarek nie jest najcieńszy, ale też nie jest najgrubszy, bardzo dobrze się nosi. I na przykład jeżeli ktoś miał Seiko 5 nowe, już z tym na przykład nowszym logiem, ewentualnie jakieś tam lata 2000, nie wiem, tam 10 w górę od Seiko, to ten zegarek jest niższy tutaj. I look to look, czy tam luck to luck jest mniejsze. I na mniejszych nadgarstkach o wiele lepiej to wygląda i lepiej się układa i lepiej się nosi, że ten zegarek, no pokażę wam, to jest bransoleta tył naprzód założona, że ten zegarek się po prostu układa świetnie, nie wystaje za obrys nadgarstka, a to jest bardzo ważne. I co? No otwieram go. Jak widzicie, zegarek nie chodzi, bo wskazówka zahaczyła jedną drugą. Prawdopodobnie są nóżki na bransoletce urwane. Dobra, wyszło. Maskownica odpada, ona jest tak jest skrzywiona, więc ją trzeba trochę naprostować. Dobra. Z minusów, to jest bardzo mały minus w tych wszystkich seriach, chyba wszystkich, bo wydaje mi się, że wszystkie mają ten mechanizm, że on się nakręca tylko w jedną stronę. Widzicie, tu jest jakaś przekładnia, pewnie tu jest sprężyna, tu jest pewnie jakieś sprzęgiełko. Widzicie, w tą stronę, jak kręcę, to kółko się w ogóle nie przesuwa. A w tą od razu widać, nie, że już zmienia położenie. No to jest jedyny minus, jeżeli macie jakiś tam rotomat, który się kręci tylko w jedną stronę, chociaż wydaje mi się, że jeżeli się kręcą, to właśnie że w tą stronę nakręcają. Dobra, koronka wyciągnięta. Może go tak nie wyjmę jednak. Czy coś tu blokuje? Prawdopodobnie to blokuje, tylko że podwadzanie prawdopodobnie jest tu. A to jest łatwa droga, żeby uszkodzić balans. W innym miejscu chciałbym to podciągnąć.
A może zawachnik? O, dobra, wyszło. Zobaczcie te nakładane indeksy. No, te zegarki są naprawdę świetne. Ta seria zegarków jest naprawdę świetna. Ja je bardzo lubię. Wskazówki są skrzywione. Ta jedna jest troszkę zadarta, ale to nic nie zmienia, bo ona nie haczy, ale sekundnik haczy. Jak widać, odblokowały się wskazówki, więc zegarek idzie, ale pewnie za chwilę się zatrzyma. A może już przejdzie, może nawet przejdzie. No i zatrzymuje się. Więc jest to kwestia ułożenia wskazówek. Nawet widać, jak tutaj ten sekundnik schodzi. Jak spada w dół od razu, nie? Niech on tak stoi, to nawet lepiej. Łatwiej mi będzie po prostu ściągnąć te wskazówki. Dobra, docisnąłem trochę, żeby te wskazówki ściągnąć. Zeszły wszystkie. Niech sobie one tam idą, później się tym zajmę. Tarcza. No, tak jak myślałem. Urwane nóżki, no nie? Jedna, druga. Tutaj one wystają. Można to niby przylutować, ale boję się, że na jasnej tarczy będzie przebarwienie. Co jest raczej, myślę, że pewne, że tak się stanie. Czyli cyk. Dedykowane takie taśmy do zegarków, żeby sobie tarczę przykleić. No ale jest to... No... Jeżeli mamy zegarek i nie da się go naprawić w inny sposób, no to wydaje mi się, że można takie coś zrobić. Trzeba też patrzeć tutaj, żeby nic nie obcierało. Żeby nie było za blisko jednej krawędzi, bo wtedy, jeżeli się założy wskazówkę, no to będzie... teraz jest świetnie. Albo będzie się zatrzymywać, albo będzie obcierać i zrobi taki okrąg. Godzinowa, minutowa była w porządku, więc wyciągam tylko sekundnik. Naelektryzował się trochę. No nie jest jakoś bardzo skrzywiony. Wydaje mi się, że wystarczy go paluchami i tutaj podnieść. Myślę, że no jeszcze trochę. Dobra. Niech będzie na razie. Albo na zawsze. No i co im teraz teoretycznie powinienem założyć koronkę. Muszę sprawdzić, w którą stronę się kręci. Sobie nie sprawdziłem. Dobra, czyli w tą. Ok. Czyli powiedzmy, że jest północ. Tutaj data i dzień tygodnia nie zmieniają się w tym samym momencie idealnie, więc to już kwestia, jak kto chce sobie założyć. Muszę to docisnąć. Dobra. Dlaczego dwa razy przeskoczyło? Bo jest datownik w dwóch językach.
Jeszcze trochę. Ja nie dotykam tarczy na 100%, więc nie ma obawy, że idealnie, idealnie. Tutaj muszę użyć trochę mniejszego. Teraz sekundnik. A teraz jeszcze takie szybkie 5-minutowe spa, bo jak widzicie rysy są, a będzie lepiej jak będzie tutaj lustro.
I dla przypomnienia, tak wyglądał zegarek przed. Jak widzicie, pełno rysek. Krawędzie też są takie średnie. Zero polerki, zero lustra. No i porównajcie sobie sami, jak wygląda przed, a jak wygląda po. Dajcie znać, czy Wam się podobało, czy widać różnicę. Jeżeli chcecie, to zostawcie coś tam po sobie pod filmikiem. I dzięki za oglądanie i czekajcie na kolejne. Cześć.